najsłynniejszy człowiek, który nigdy nie istniał. Tak mówią o Sherlocku Holmesie, fikcyjnym detektywie stworzonym przez Sir Artura Conan Doyle'a pod koniec XIX wieku. To brytyjski skarb narodowy, który jest równie popularny co królowa angielska, Fish and Chips i Big Ben. To także postać, która nieustannie inspiruje Brytyjczyków i która ma swoje ulice, swoje puby, swoje własne piwo, kanapki na swoją cześć, a nawet swój własny krój nakrycia głowy. W 2010 roku Sherlock Holmes zyskał taką nową, uwspółcześnioną wersję, nowe wcielenie w serialu BBC pod tytułem Sherlock. Tam gra go Benedict Cumberbatch, bardzo charyzmatyczny, młody aktor. I Londyn, który widzimy w tym serialu, to jest Londyn współczesny. To jest ten Londyn, którego każdy z nas może doświadczyć, jeżeli tutaj przyjedzie. I dokładnie to zdecydowaliśmy się zrobić. Dzięki pomocy BBC HD Polska, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za umożliwienie odbycia tej podróży, wsiedliśmy w samolot i przylecieliśmy do Londynu na kilka dni, żeby wybrać się w alternatywną podróż po tym mieście, odwiedzić najważniejsze lokacje, gdzie kręcono serial Sherlock od BBC i poznać to miasto od zupełnie innej strony. Dlatego jeśli jesteście fanami tego serialu albo w najbliższym czasie planujecie wyprawę do Londynu, to chodźcie z nami, zajrzyjcie w te miejsca, w które prawdopodobnie byście nie zajrzeli, gdybyście wybrali się taką normalną ścieżką wszystkich turystów. Naszą podróż po Londynie śladami Sherlocka zaczynamy od dzielnicy Camden. Camden, które pewnie większości z Was kojarzy się przede wszystkim ze słynnym marketem w Camden, a także z kontrkulturą, z kulturą alternatywną. Jeśli chodzi o Camden w książkach Conan Doyle'a, czy nawet w serialu Sherlock, to praktycznie jest ono tam nieobecne, natomiast jest bardzo ważne ze względu czysto lokalizacyjnego, jeśli chodzi o produkcję serialu, dlatego że to tutaj właśnie mieszczą się najważniejsze lokacje. Dlaczego? Dlatego, że jest to dużo mniej zatłoczona dzielnica niż Westminster, gdzie mieści się prawdziwe 221B Baker Street. Całe szczęście, że dwie chyba najważniejsze lokacje z serialu Sherlock mieszczą się pod jednym adresem. Chodzi o 221B Baker Street, czyli adres, gdzie mieszka Sherlock, i Speedy's Cafe. Tylko że jeżeli pojedziecie na 221B Baker Street w Londynie, to absolutnie nie znajdziecie tych dwóch lokacji. Znajdziecie zupełnie co innego, coś, do czego jeszcze później dojdziemy w naszej podróży po Londynie, ale wróćmy do tych drzwi i tej markizy. Te drzwi, które widzicie za mną, zagrały w serialu Sherlock 221B Baker Street. Jest to o tyle podchwytliwe, że w tym momencie jesteśmy pod adresem 187 North Gower Street. To jest adres, gdzie w zasadzie kręcono tylko te zewnętrzne zdjęcia, ponieważ wszystkie zdjęcia z mieszkania Sherlocka kręcono w rzeczywistości w Cardiff. Te drzwi zostały wymienione na potrzeby serialu i tak już zostało, tylko numer się zmienił. Codziennie przychodzą tutaj po prostu setki fanów serialu i robią sobie pod nimi zdjęcia. My zresztą też w tym momencie trochę te drzwi blokujemy. O ile drzwi do mieszkania Sherlocka są kompletnie nieprawdziwe, to jest po prostu atrapa, to miejsce, czyli Speedy's Cafe, jest absolutnie prawdziwe, realne i co więcej występuje w serialu pod swoją własną, oryginalną nazwą. Początkowo w pilocie to miejsce zostało mianowane Mrs. Hudson Snacks
I rzeczywiście w tym pierwszym pilocie, bo musicie wiedzieć, że Sherlock miał 2 pierwsze odcinki nakręcone. Pierwszy miał około 60 minut i był kręcony według takiego oryginalnego pomysłu, który ostatecznie nie został ciepło przyjęty przez BBC. Zdecydowano się go jeszcze raz nakręcić, jeszcze raz zmontować i tym razem zmieniono całkowicie koncepcję. W tym momencie nie trwał on już 60 minut, tylko 90 i to jest dokładnie ten Sherlock, którego znamy. To miejsce jest prawdziwe. Można tutaj przyjść i zjeść na przykład rapy, które są imienia Sherlocka i Watsona. My je mamy tutaj. Co więcej, Chris, czyli właściciel tej knajpy, przyniósł nam swój kubek. To są kubki, które podobno idą jak woda. Mamy tutaj kawę, więc jesteśmy ogólnie w klimacie bardzo mocno. Właściciele są fantastyczni, ceny tutaj są niskie, to są londyńskie niskie ceny i trzeba też zwrócić uwagę na to, że nikt tutaj nie podniósł cen po tym, jak miejsce stało się absolutnie kultową miejscówką dla fanów Sherlocka. Tutaj mamy specjalne menu z kanapkami, tutaj mamy rapy, Sherlockowy i Watsonowy. Ten Sherlockowy to jest ten dokładnie, a Watsonowy jest ten. Watsonowy nie ma w sobie na przykład chili ani żadnych ostrych przypraw, a Sherlockowy jest taki bardziej pojechany. No, Sherlockowy po prostu. Kosztują oba 5,60, czyli 5 funtów 60 pensów. To no tak trochę więcej niż jakieś 25 zł. Początkowo miała być to jednorazowa przygoda, ale jak dowiedzieliśmy się od Chrisa, czyli od właściciela Speedies, bardzo szybko okazało się, że ekipa BBC będzie tutaj wracać i właściwie ten serial stał się częścią tego miejsca. Basically it was a location manager came, asked me if I'm interested in filming. I said, yes, depends what it is, of course. Very nice people. Yeah, it's a pleasure having them. We look forward to getting them every time they come. W środku jest sporo zdjęć z ekipą serialu. Poza tym Chris również wystąpił w Sherlocku, nie wiem czy wiecie. Pochwalił nam się, pokazywał nam nawet zdjęcia. We were filming from 6 o'clock in the morning till about 6 o'clock in the evening, and they put all this makeup on us, all the jackets and everything on us, and I thought, I was waiting for Hollywood to call me, afterwards. But unfortunately, when it showed the film, it showed us in the first minutes on the opening scenes, and it was a bird's eye view from up there looking down on us, so you can't recognise us. And that was it. I was on buses and whatever when we were filming, but it hasn't showed any of that. So a bit disappointed there, but what did Sherlock change for me? Business is quick. There's a lot more people coming in. Every few minutes there's people coming taking photographs. In fact, it's been good for the whole area. There's a lot more people coming in. Sometimes they don't come here, they'll go next door, get groceries or a couple of things. So it's been good all around, really. People ask me, don't you get fed up with Sherlock fans? I said I love them. They can come, as much as they want. Miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, to jest Russell Square Gardens. To jest taki skwer kwadratowy, który mieści się w centrum Camden, jakieś 15 minut marszu od Speedies. Jest to piękne miejsce, pełne ludzi w tym momencie. Jest lato, są wakacje, tutaj wszyscy przychodzą sobie posiedzieć, spędzić czas. Jest sobota, więc to jest takie miejsce chillu. Ale to jest przede wszystkim też miejsce, które odegrało bardzo ważną rolę w pierwszym odcinku Sherlocka, w pierwszym odcinku pierwszego sezonu. To tutaj właśnie Watson spotkał swojego kolegę Mike'a, który powiedział mu, że jego znajomy, niejaki Sherlock, poszukuje współlokatora. Szukaliśmy kadrów, znaleźliśmy kadry, które pojawiają się w tym odcinku. Co prawda ławka, na której panowie się spotkali, nie stoi tutaj na stałe, ona została przeniesiona na potrzeby zdjęć. Zresztą większość ławek, na których bohaterowie rozmawiają ze sobą w Sherlocku, to są ławki, które są
przenoszone na potrzeby zdjęć przez ekipę filmową. Na naszej liście do odwiedzenia w naszej podróży śladami Sherlocka po Londynie znalazły się nie tylko te najważniejsze lokalizacje, ale również te, które są nieco mniej charakterystyczne, jak na przykład ta. Jesteśmy na Whitfield Street, to jest cały czas dzielnica Camden, zaledwie 5 minut spacerem od Speedy's i to jest miejsce, w którym w finale drugiego sezonu Sherlock gonił taksówkę, w której siedział Moriarty. Jak widzicie, od tamtej pory, kiedy kręcono zdjęcia, sporo się tutaj pozmieniało, ale jakimś cudem udało nam się zlokalizować, że to dokładnie tu, a właściwie dokładnie tam, gdzie stoi w tym momencie ten szary samochód. W czasie, kiedy Conan Doyle pisał Sherlocka Holmesa, czyli w połowie XIX wieku, w Londynie mieszkało 4,5 miliona osób i było to miasto zupełnie inne niż dziś. Wielu ikonicznych miejsc, takich jak Tower Bridge, w tamtym czasie jeszcze nie było. Wybudowano go dopiero w 1894 roku. Podobnie z Big Benem, który oddano w 1859. Pochodzący z Edynburga Conan Doyle nie znał też Londynu zbyt dobrze. Miasto, jakie opisywał w swoich powieściach, było bardziej jego wyobrażeniem o nim, a wiedzę o jego topografii czerpał z map dostępnych na poczcie. Z Camden przenosimy się do kolejnej dzielnicy przylegającego do niego od strony wschodniej City of Westminster. To właśnie Westminster wygrywa, jeśli chodzi o ilość lokacji w serialu. My naliczyliśmy ich tam co najmniej 10, nie licząc tych najsłynniejszych londyńskich zabytków, jak Piccadilly Circus, Waterloo Bridge, Trafalgar Square czy Pałacu Buckingham, które przewijają się w tle poszczególnych odcinków. W końcu to w Westminster mieści się prawdziwy adres Sherlocka Holmesa. Witajcie pod adresem 221B Baker Street, czyli pod oryginalnym adresem Sherlocka Holmesa, a właściwie pod adresem, który jest przypisany Muzeum Sherlocka Holmesa, prywatnemu muzeum, bo to nie jest dokładnie fizycznie ten adres w Londynie. Jak tutaj przyszliśmy, to od razu zrozumieliśmy, dlaczego ekipa BBC zdecydowała się tutaj nie kręcić. Przede wszystkim ze względu na ruch. Jest tutaj mnóstwo samochodów i bardzo dużo ludzi, szczególnie teraz latem, kiedy po prostu przyjechali turyści i wszyscy stoją w kolejce do Muzeum Sherlocka Holmesa, przez co być może nam się nie uda wejść tam z kamerą. Jeśli chodzi o samo muzeum, to jest małe mieszkanie, które przede wszystkim jest związane z literacką wersją Sherlocka Holmesa. Ma bardzo niewiele, a właściwie nic chyba wspólnego z serialem, ale mimo wszystko ci, którzy interesują się Sherlockiem Holmesem, mogą tutaj wpaść i zobaczyć to miejsce. Żeby wejść do muzeum, trzeba zapłacić 15 funtów, bilety ulgowe kosztują 10 funtów. Żeby wejść, trzeba odstać około godziny, a czasami nawet trochę dłużej. Niestety my z kamerą nie możemy wejść za 15 funtów. Żeby filmować, musielibyśmy zapłacić 260 funtów za godzinę filmowania i jesteśmy na to przygotowani. Dziękujemy BBC. Ale niestety istnieje szansa, że nam się nie uda ze względu na dużą ilość chętnych, po prostu turyści, jeszcze raz turyści. Jeśli chodzi o sam adres 221B Baker Street, to musicie pamiętać, że w momencie, kiedy Arthur Conan Doyle pisał Sherlocka Holmesa, takiego adresu fizycznie w Londynie nie było. Pojawił on się dużo później, kiedy dobudowano tutaj rząd budynków i pod tym adresem mieścił się bank, który w pewnym momencie musiał zatrudnić specjalnie sekretarkę, żeby odpisywała na korespondencję wysyłaną do Sherlocka Holmesa przez fanów książek Conan Doyle'a. Witajcie pod mieszkaniem Irene Adler z odcinka Scandal in Belgravia pod adresem 44 Eaton Square. Jest to rzeczywiście
fasada domu, który mieści się w Belgrawii, w dzielnicy, która jest wyjątkowo droga i ekskluzywna. Mieszczą się tutaj głównie ambasady, jakieś prywatne firmy, no i mieszkania prywatne, ale rzeczywiście takie bardzo, ale to bardzo drogie. Stąd niedaleko jest do pałacu Buckingham, oczywiście też tam pójdziemy. Jeśli chodzi o fasadę tego budynku, która zagrała w serialu, to wnętrze jest zupełnie gdzie indziej. Wnętrze kręcone było w studio w walijskim Newport. Historycznie dom Irene Adler należał do austriackiego księcia Metternicha, który mieszkał tutaj w połowie XIX wieku i był to po prostu austriacki dyplomata. Prosto spod mieszkania Irene Adler, czyli z Eaton Square, warto jest się przejść na piechotę pod pałac Buckingham, pod którym właśnie stoimy. Wiem, tutaj jest mnóstwo ludzi, ale tutaj zawsze jest mnóstwo ludzi, więc no tak to wygląda, jak wygląda. Jeżeli lubicie tłumy, to przyjdźcie, jeżeli nie przepadacie, to przyjedźcie tutaj zimą. Jeśli chodzi o występ Buckingham Palace w serialu Sherlock, to widzieliśmy tam przede wszystkim fasadę. Widzieliśmy też wnętrza, które w rzeczywistości wcale w Buckingham Palace kręcone nie były, dlatego że no nie jest to fizycznie możliwe. Londyn to nie tylko wielkie miasto zamieszkane przez ponad 11 milionów osób oficjalnie, pełne ludzi, samochodów, to także miasto przepięknych zielonych parków. Jesteśmy w tym momencie w St. James's Park, to jest jeden z piękniejszych londyńskich parków, który przylega bezpośrednio do pałacu Buckingham i tutaj kręcono bardzo charakterystyczną scenę z Sherlockiem i Watsonem, którzy przechodzili przez ten most. Ten most nazywa się Blue Bridge i jest z niego absolutnie piękny widok między innymi na London Eye. Z drugiej strony widać Buckingham Palace i jest tu mnóstwo ludzi w tym momencie i kręcimy w naprawdę bardzo ciężkich warunkach, ale polecam, żebyście wpadli tutaj, szczególnie latem, bo jest tutaj po prostu przepięknie, można usiąść na trawie, można odpocząć, co prawda w tłumie, ale zawsze. Właśnie zaliczamy pierwszego zonka w naszej podróży po Londynie śladami Sherlocka. Przyjechaliśmy do jednej z ważniejszych lokacji serialowych i nie tylko zresztą serialowych w kontekście Sherlocka Holmesa, czyli pod New Scotland Yard i ktoś nam zniknął budynek. To znaczy tutaj normalnie naprawdę szukaliśmy, porównywaliśmy, to jest to miejsce, to jest ten Broadway i tutaj zazwyczaj stoi budynek New Scotland Yardu. Jest również taki bardzo charakterystyczny napis, który można zobaczyć w serialu wielokrotnie. W tej chwili trwa tutaj remont. Nie tylko budynek jest całkowicie zakryty, ale również nie ma napisu, więc po prostu jesteśmy tutaj dla samej lokacji, ale nie jesteśmy w stanie nakręcić nic ładnego. Ponieważ najnowszą siedzibę New Scotland Yard na ten Broadway nam wyburzyli i owinęli jakimś papierem, wróciliśmy na Victoria Embankment. To jest starsza nieco, druga siedziba Scotland Yardu, ale przynajmniej jest ten bardzo charakterystyczny znak, który się obraca. Ja mam tutaj ściągawkę, ponieważ nie chcę niczego pomylić i to jest bardzo ciekawa historia, skąd się wzięła w ogóle nazwa Scotland Yard. Scotland Yard jest bardzo ważny ze względu na to, że to właśnie ze Scotland Yardem, czyli z Metropolitan Police, współpracował Sherlock Holmes i to akurat nie jest element dodany w nowej adaptacji Sherlocka przez BBC, tylko już o współpracy Sherlocka ze Scotland Yardem pisał Arthur Conan Doyle. Skąd się wzięła nazwa? Metropolitan Police to jest oryginalna, najstarsza nazwa Scotland Yardu, natomiast nazwa Scotland Yard wzięła się od ulicy, przy której mieścił się pierwszy posterunek brytyjskiej policji. I to nie była dokładnie ulica, przy której mieściło się główne wejście, tylko tylnie, ponieważ pierwszy budynek mieścił się przy ulicy Whitehall Place. Natomiast dużo czasu minęło, a nazwa Scotland Yard tak bardzo zrosła się z Metropolitan Police, że została na zawsze i w tym momencie Met czy Metropolitan Police jest równoznaczne ze Scotland Yardem.
Wracając jeszcze do Sherlocka, dowodem na to, jak bardzo blisko Metropolitan Police związane jest z postacią fikcyjnego detektywa, niech będzie to, że posługują się od lat systemem komputerowym. Jest to taki ich własny, bardzo ważny system komputerowy, który łączy wszystkie posterunki policji i ten system nazywa się Home Office Large Major Inquiry System, w skrócie Holmes. W tej chwili posługują się drugą, unowocześnioną wersją tego systemu i żeby było jeszcze śmieszniej, adepci, policjanci młodzi, którzy się uczą dopiero korzystania z systemu Holmes, posługują się takim tutorialem, który z kolei nazywa się Elementary. Pamiętacie to charakterystyczne ujęcie z pierwszego odcinka drugiego sezonu Sherlocka, kiedy Moriarty zdmuchiwał literki na tle Big Bena? To działo się tutaj, jesteśmy na Parliament Square. To jest miejsce, gdzie w tej chwili oczywiście jest mnóstwo turystów. Jest niedziela, w związku z czym wszyscy przyszli na Parliament Square, ale to jest takie miejsce, które łączy, ponieważ jest centralnym placem, który łączy dwie bardzo ważne lokalizacje londyńskie. Z jednej strony mamy Westminster Abbey, czyli jedną z trzech największych świątyń anglikańskich w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony mamy Houses of Parliament, czyli Pałac Westminsterski i Big Bena. To miejsce, to jeszcze taka ciekawostka, było też pierwszym miejscem w Londynie, gdzie zainstalowano sygnalizację świetlną. Literacki Sherlock Holmes znał Londyn od podszewki. Znajomość topografii miasta określał jako swoje hobby. Dzięki temu mógł poruszać się po mieście nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, na przykład we mgle. Mgły nękały Londyn od XIII wieku i były powracającym problemem aż do połowy wieku XX. Nie były to jednak zwykłe mgły, a mgły połączone ze smogiem, który w 1952 roku stał się przyczyną śmierci ponad 4000 i zatrucia przeszło 100 000 osób. Winowajcą tej sytuacji była ta elektrownia, którą mam za plecami. Niestety przyjechaliśmy oczywiście zupełnie nie wiedząc, co nas czeka, a czeka nas budowa metra. W tym momencie to nie wygląda dokładnie tak, jak zostało pokazane w Sherlocku, bo w Sherlocku Battersea Power Station było widoczne. Tutaj był plan jednego z odcinków, no ale nie było jeszcze budowy metra. W tej chwili po prostu nie da się tutaj dostać. Elektrownia Battersea mieści się na południowym brzegu Tamizy, jest oddalona od centrum i troszkę trzeba przejechać, żeby się tutaj dostać, ale warto, nawet jeżeli budują z tyłu metro, ponieważ jest to absolutnie ikoniczne miejsce, które było nie tylko planem zdjęciowym dla Sherlocka, ale jest bardzo częstym widokiem w popkulturze. Elektrownia Battersea pojawiła się między innymi w filmie Sabotaż Alfreda Hitchcocka, w sensie życia według Monty Pythona, w filmie Help Beatlesów, w Doctor Who i na okładce albumu Animals Pink Floyd. Jeśli chodzi o samego Sherlocka, to Battersea Power Station wystąpiło w odcinku pierwszym drugiego sezonu pod tytułem Scandal in Belgravia i między innymi przywieziono tutaj Watsona. Jest wieczór, mamy już za sobą naprawdę bardzo, ale to bardzo długi i eksploatujący dzień biegania śladami Sherlocka po Londynie, ale stwierdziliśmy, że rzutem na taśmę w ostatnim momencie przyjedziemy jeszcze na Soho, na ulicę Broadwick Street. To miejsce, które widzicie za moimi plecami, to jest Tapas Brindisa, knajpa, która odegrała ważną rolę w pierwszym odcinku, czyli w A Study in Pink. I ona w serialu nie nazywała się nijak, miała taką zieloną markizę, była bardzo charakterystyczna, kręcono zdjęcia zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz tej knajpy. W środku siedzieli Sherlock i Watson, potem Sherlock wybiegł z tej knajpy i ganiał taksówkarza. Niestety nie uda nam się wejść do tej knajpy, pisaliśmy do właścicieli o zgodę, ale niestety się nie zgodzili, ponieważ jest szczyt sezonu, no i oni nie chcą za bardzo, żeby ekipy filmowe z kamerą peszyły im gości. Dlatego ograniczamy się tylko do zdjęć z zewnątrz, ale i tak udało nam się odtworzyć kilka kadrów.
Znajdujemy się pod adresem 10 Carlton House Terrace. To jest budynek, który zagrał w 2 odcinkach Sherlocka. Zagrał zewnętrze, albo właściwie fasadę klubu Diogenesa, tego takiego, wiecie, ekskluzywnego klubu dla bardzo snobujących się panów, którzy czytając gazety nawet ze sobą nie rozmawiają. Był tam w jednym z odcinków Watson, który próbował coś powiedzieć, został zbyty milczeniem i obrzucony nienawistnymi spojrzeniami. To jest miejsce, które bardzo kojarzy się z Mycroftem. W rzeczywistości ten budynek od początku XX wieku należy do British Academy, a te budynki, które tutaj są, bo to są takie 2 identyczne tarasowe budynki, które wychodzą na St. James's Park. Do parku jest bardzo blisko, trzeba tylko przejść przez The Mall, czyli tą taką czerwoną, szeroką drogę, która prowadzi prosto do Pałacu Buckingham. Spod klubu Diogenesa idziemy na Piccadilly Circus, które mieści się zaledwie kilka minut spacerem od The Mall. To jeden z centralnych placów Londynu, słynący z ogromnych animowanych billboardów reklamowych, które a jakże chwilowo były akurat w remoncie i zasłonięto je zwykłymi banerami. Przez swoje położenie na londyńskim West Endzie i fakt, że jest jednym z głównych węzłów komunikacyjnych, Piccadilly Circus przez cały rok tętni życiem. Mimo że musiało być to trudne ze względów logistycznych, twórcy Sherlocka aż 2-krotnie odwiedzili je z kamerą. Widzimy je w 3. odcinku 1. sezonu, a także na nocnych ujęciach z 2. odcinka 4. sezonu. To tam spaceruje Sherlock ze swoją towarzyszką. Fanów wycieczki śladami Sherlocka ucieszy zapewne, że kolejna serialowa lokalizacja mieści się tuż za rogiem na Shaftesbury Avenue. To tam przy przystanku autobusowym Sherlock wpadł na Watsona w 2. odcinku 1. serii. Jeśli będziecie szli od Piccadilly Circus, to możecie odwiedzić Chinatown, ponieważ jest bardzo niedaleko. To jest taka mała azjatycka dzielnica w samym sercu Londynu. Dzielnica, która istnieje od 1970 roku mniej więcej, więc historycznie nie mogłaby być planem wydarzeń literackiego Sherlocka, dlatego że ten powstawał pod koniec XIX wieku. Ale w serialu BBC Chinatown jak najbardziej się pojawia się w 2. odcinku 1. sezonu i odgrywa dosyć prominentną rolę w tym odcinku. Ale nie wierzcie we wszystko, co widzicie, dlatego że owszem, widzimy tam Chinatown, widzimy ulice, widzimy niektóre sklepy, niektóre knajpy, ale na przykład Lucky Cat Shop nie istnieje. Nie istnieje również ta knajpka, w której Watson z Sherlockiem jedli lunch. Przez okno widzieli właśnie Lucky Cat Shop. Te plany zdjęciowe znajdują się w Newport, tam nie jedziemy. Zresztą tych miejsc po prostu fizycznie nie ma, one zostały stworzone na potrzeby serialu. Z Chinatown ruszamy w stronę Trafalgar Square, które przewinęło się w serialu BBC aż 2-krotnie w 1. i 2. sezonie. Trudno się zresztą dziwić, bo to jeden z najbardziej charakterystycznych placów Londynu, nazwany na cześć zwycięstwa brytyjskiej Royal Navy w morskiej bitwie pod Trafalgarem. Jak widzicie, znów nie mieliśmy szczęścia, bo większość placu była przygotowywana na kolejną imprezę okolicznościową, jedną z wielu, jakie odbywają się na Trafalgar Square od lat. Jeśli zmęczycie się trochę ganianiem po Londynie śladami Sherlocka, to zawsze możecie wpaść do Sherlock's Pub, czyli do pubu inspirowanego Sherlockiem i Watsonem. Miejsce jest naprawdę fajne, takie naturalne, prawdziwe, taki normalny, stary, londyński pub. Piwo jest Sherlockowe? Tak. To jest piwo Sherlock? To jest piwo Watson. Natomiast jeśli chodzi o tą miejscówkę, to ten pub mieści się na Northumberland Street i to jest ulica, która jest bardzo blisko Trafalgar Square, a jednocześnie dosłownie rzut beretem od pierwszej oryginalnej siedziby Scotland Yardu. Naprzeciwko. Byliśmy tam, oczywiście jest remont, bo wszędzie jest remont. Więc pamiętajcie, będziecie podróżować po Londynie śladami Sherlocka, przygotujcie się na remonty. Po prostu są wszędzie. No, ktoś nam już zniknął budynek Scotland Yardu. Ktoś nam zniknął Trafalgar Square.
wyjdziecie z Sherlock's Pub, skręćcie w lewo i idźcie cały czas prosto, aż dojdziecie do Hungerford Bridge. To jest stary kolejowy most z z XIX wieku, z którego obu stron dobudowano niedawno kładki i właśnie na jednej z tych kładek, konkretnie na tej, na której w tej chwili stoję, rozgrywała się akcja w drugim odcinku pierwszego sezonu Sherlocka. Z tego mostu jest bardzo ładny widok, przede wszystkim na London Eye, a także na jedną lokację, która pojawiła się w czwartym sezonie i zaraz do niej pójdziemy. A oto i wspomniana miejscówka, którą znajdziecie po prawej stronie zejścia z Hungerford Bridge. To tak zwany Queen's Walk, reprezentacyjna promenada położona na południowym brzegu Tamizy. Z serialu Queen's Walk kojarzyć możecie z drugiego odcinka czwartego sezonu. To tam po całonocnym spacerze po Londynie trafia Sherlock w towarzystwie pewnej kobiety. Widzimy ich, jak siedzą na ławce, w rzeczywistości nieistniejącej, i oglądają wschód słońca. W tle widać karuzelę, która faktycznie tam stoi. Łatwo też zrozumieć, dlaczego twórcy serialu zdecydowali się kręcić zdjęcia o świcie. W ciągu dnia deptak jest po prostu pełen ludzi. Znajdujemy się właśnie pod Waterloo Bridge, pod mostem na cześć bitwy pod Waterloo, na Victoria Embankment, tuż nad Tamizą. Jesteśmy po tej samej stronie, po której znajduje się między innymi pub Sherlocka Holmesa, całkiem niedaleko. Jeżeli będziecie wchodzić na Hungerford Bridge od strony Great Scotland Yard, to pójdźcie po prostu w lewą stronę i dojdziecie tutaj do miejscówki, gdzie kręcono zdjęcia do pierwszego sezonu Sherlocka. To tutaj Sherlock, tam niedaleko, zaraz obok, Sherlock kontaktował się z taką tajną siatką bezdomnych i zresztą nieprzypadkowo tutaj właśnie powstawały te zdjęcia, dlatego że jest to okolica, gdzie bardzo dużo bezdomnych można spotkać. Zresztą bezdomnych jest mnóstwo w centrum Londynu, ale tutaj rzeczywiście stacjonują nawet w tej chwili. Jeśli chodzi o sam most Waterloo Bridge, jest to most, który został ukończony w 1945 roku i ponieważ większość mężczyzn była wówczas na wojnie, jest to most, który w dużym stopniu został wybudowany przez kobiety, dlatego Brytyjczycy mówią o nim The Ladies Bridge. Miejsce, które widzicie, to tak zwany South Bank Skate Park, jeden z 5 najpopularniejszych skateparków w Londynie, którego początki sięgają lat 70. XX wieku. Położony pomiędzy mostami Hungerford i Waterloo, jest jednym z bardziej charakterystycznych i kolorowych punktów południowego brzegu Tamizy. To tam Sherlock i Watson odnajdują kolejny z tajemniczych żółtych znaków w odcinku The Blind Banker. Prosto ze skateparku przeszliśmy pod Oxo Tower. No niestety, ale ta lokalizacja mogłaby się równie dobrze nazywać oczekiwania versus rzeczywistość, dlatego że nie takie mieliśmy oczekiwania. Oczekiwaliśmy, że tu będzie brzeg i będzie można zejść po tamtych schodach na dół, dokładnie tam, gdzie rozegrały się sceny trzeciego odcinka pierwszego sezonu, gdzie znaleziono wyrzucone przez Tamizę ciało. W tym momencie nic tutaj nie będziemy w stanie nakręcić, ponieważ ten plan zdjęciowy znajduje się gdzieś pod wodą, a my tam nie pójdziemy. Dotarliśmy wreszcie pod szpital Świętego Bartłomieja. Stoimy w deszczu, ale warto było. Dojechaliśmy w miejsce, w którym Sherlock popełnił samobójstwo. Konkretnie z tego budynku skakał. Budynek wygląda na opuszczony. Nie wiem, co tutaj się mieści. To nie jest tak naprawdę ten główny adres, pod który traficie, szukając St. Bart's Hospital. To jest prawdopodobnie jakaś część szpitala, która w tym momencie jest wyłączona z użytku.
Sam szpital Świętego Bartłomieja jest tak naprawdę szpitalem Akademii Medycznej i został ufundowany w XII wieku. Jeśli chodzi o postać Sherlocka Holmesa, to już Conan Doyle tutaj właśnie w szpitalu Świętego Bartłomieja umieścił laboratorium Sherlocka Holmesa, więc zarówno ten historyczny, literacki Sherlock Holmes, jak i ten współczesny od BBC pracowali w tym szpitalu. Jeśli chcecie dotrzeć akurat w to miejsce, to warto by było, żebyście wsiedli po prostu w autobus numer 46 albo 56. One właśnie jeżdżą za moimi plecami. Dojeżdżacie po prostu do przystanku St. Bart's i wysiadacie na nim. Parę osób dojechało z tego, co udało nam się zobaczyć. Kompletnie nie wiedziałam, czego się tutaj spodziewać. Okazuje się, że całe szyby są wymazane dosłownie napisami sherlockowymi, podobnie jak ściany tego budynku. To już niestety koniec naszej podróży po Londynie śladami serialowego Sherlocka. Zajęło nam to 5 dni od rana do nocy, dosłownie. Objechanie wszystkich tych lokacji z kamerą. Jeśli będziecie bardziej jeszcze zdeterminowani, powinniście wpaść na Borough Market, powinniście wpaść pod Tower 42, gdzie myśmy nie dojechali, ale one są faktycznie, można je odwiedzić. My kończymy pod Buckingham Palace, bardzo niedaleko, w St. James's Park. Tutaj jest The Mall, gdzie w tej chwili dużo się dzieje, ponieważ w Londynie w ogóle bardzo dużo się dzieje. To jest miasto, które można zwiedzać zarówno śladami Sherlocka, jak i nie tylko, ale śladami Sherlocka jest zupełnie inaczej i my sami tego doświadczyliśmy i bardzo Wam to polecamy, dlatego że gdyby nie to, że wybraliśmy się właśnie taką alternatywną ścieżką, to miasto wyglądało zupełnie inaczej. Odkryliśmy wiele bardzo ciekawych lokalizacji. Odkryliśmy też, że twórcy serialu jednak starali się mimo wszystko, mimo tego, że serial wymaga pewnych uproszczeń, że wiele rzeczy powstaje w studiu, mimo wszystko trzymali się mapy Londynu jak najbardziej mogli. Przyjeżdżając tutaj, przygotujcie się na sporo chodzenia, sporo jeżdżenia, zaopatrzcie się koniecznie w Oyster Card i koniecznie naładujcie ją sobie za jakieś 30-40 funtów. Pamiętajcie też, żeby mieć ze sobą mapę. My akurat posługiwaliśmy się GPS-em i mapami w telefonie. W tej chwili pozmieniały się zasady roamingu, w związku z czym przesył danych nie jest taki kosmicznie drogi. Sprawdźcie, czy możecie sobie pozwolić na korzystanie z internetu za granicą i po prostu korzystajcie z telefonów albo jakichś tabletów, żeby sprawniej poruszać się po mieście, bo aplikacje podpowiadają wręcz, w jaki sposób przemieszczać się z miejsca na miejsce, czyli podpowiadają połączenia metrem, podpowiadają również połączenia autobusowe. A teraz pozostaje mi już tylko serdecznie Wam podziękować za uwagę, podziękować też BBC HD Polska, dzięki któremu ta niesamowita podróż w ogóle doszła do skutku. Wy oglądajcie koniecznie powtórki Sherlocka, które do 10 września co niedzielę o 21 można oglądać w BBC HD. A poza tym pakujcie walizki i przyjeżdżajcie do Londynu śladami Sherlocka.